Zostań w domu, rób słoiki. Do zrobienia takiego słoika potrzeba niewiele. Po pierwsze słoiki, po drugie papier ryżowy, a po trzecie trochę farb. Każdy słoik jest dobry, jak widać złych słoików nie ma. W ostateczności można odważnie uszczuplić zapasy na czarną godzinę i zjeść na przykład korniszonki. Ja bohatersko na potrzeby tego filmu zjadłam ogórki konserwowe, paprykę marynowaną, a ten mały słoiczek to już nawet nie pamiętam z czego. To jest zwykła myjka do naczyń, jeżeli ją pokroimy, mamy całkiem fajny pędzelek. Farba akrylowa i należy słoiki przelecieć nią 2 razy. Po pierwszym przelocie farbą jest tak, czyli trochę słabo. Kładziemy drugą warstwę i wtedy już jest przepięknie. Jeżeli chcecie uzyskać efekt emaliowanej powierzchni, to trzeba słoiki także pomalować przynajmniej tutaj u góry od środka. Do ozdoby słoików użyłam papieru ze zwierzątkami z ITD Collection. Papier fajny, prosty i niekoniecznie świąteczny. Zwierzątka jak zwykle wyrywamy z papieru, nie musi być dokładnie, wystarczy tak. Do przyklejania papieru używam kleju do decoupage. Przyklejanie jest bardzo łatwe i może to zrobić nawet dziecko. Smarujemy powierzchnię, przekładamy zwierzaka, zaklajstrowujemy od góry klejem i czekamy aż wyschnie. Ja na każdym słoiczku przykleiłam po 2 zwierzaczki. Jeżeli sposób ozdabiania słoików Wam odpowiada, to w tym stylu można ozdobić także jajka. Żeby ładnie górka siadła na jajko, trzeba ją ponadrywać. Przyklejamy najpierw środek, a potem po kolei lecimy te oderwane części naokoło. W ten sposób nie tworzą się zmarszczki. Zanim zaczniemy domalowywać różne cuda, słoiki i jajka trzeba zabezpieczyć jeden raz lakierem akrylowym matowym. To jest normalna, szara farba akrylowa. Płaski pędzelek i zacznę od tego, że oblecę górę słoika na szaro. No cóż, niezbyt równo, ale to jest rękodzieło, czyli jaka ręka, takie dzieło. Góra gotowa i mogę namalować kratkę. Na potrzeby filmu, żeby wszystko było dobrze widać, maluję kratkę w powietrzu i to nie jest zbyt wygodne. Gdy oprzecie rękę o stolik i ustabilizujecie dłonie, na pewno kratka Wam wyjdzie dużo ładniej. Moja krzywa, ale własnej roboty kratka prezentuje się tak. A teraz drugi, bardzo ważny etap malowania kratki. W miarę dokładnie przyciemniamy te miejsca, w których przecinają się nasze linie. Bardzo prosty zabieg, a nasza kratka zaczyna wyglądać troszkę trójwymiarowo. Jeżeli macie ochotę, to inwencja twórcza przy robieniu kratki mile widziana. Dodatkowe kreseczki albo kropeczki na pewno sprawią, że Wasza praca będzie miała efekt wow. Prawie gotowy słoiczek z zajączkiem prezentuje się tak. Słoik po korniszonach posiadał z boku gotową wytłoczoną kratkę. Nie miałam innego wyjścia i po prostu ją pomalowałam. Jak zwykle najpierw maluję kratkę, a potem przyciemniam miejsca, w których krzyżują się linie. Ze względu na charakter obrazków, które już były delikatnie pochlapane, pomyślałam, że pochlapię wszystko. Zwierzaczki zakrywam, bo akurat na nich nie chcę więcej plamek i rozrabiam farbę. Do chlapania używam pędzelka wachlarzykowego, ale jeżeli nie macie, to używajcie szczoteczki do zębów. Jeszcze tylko odrobinę przyciemnię dół i już przechodzimy do efektu starej emali. Przyda się odrobinę szarej oraz czarna farba. Pędzelek szczecinowy i wystarczy zrobić w odpowiednich miejscach trochę plam, a nawet jeżeli miejsca będą nieodpowiednie, to i tak będzie to wyglądało fajnie. Farbę najlepiej dać w tych miejscach, które naturalnie od użytkowania mogłyby zostać poobijane. Jak bardzo zmasakrujecie Wasze słoiki, oczywiście zależy od Was. A mnie się ten efekt bardzo podoba, więc czarnej farby dodawałam, aż moje słoiki są naprawdę stare i zniszczone. Wszystkie słoiki, które ozdabiam, mają w moim sercu specjalne miejsce, ponieważ słoiki są tanim i wdzięcznym materiałem do ozdabiania. Oraz co ważniejsze, słoik nie pyta, słoik rozumie. A obecnie taki słoik ma dla nas bonus petardę. 3 godziny relaksu i zabawy z naszym deku, zamiast w tym czasie sprawdzania, co nowego zaskoczyło nas na świecie. A jajeczko w klimacie słoika prezentuje się tak. Dziś gotowe słoiki zaprezentuję Wam w 2 odsłonach. Pierwsza odsłona bez żadnych dyndadełek, abyście mogli dokładnie zobaczyć efekt emali.
No ale nie ma takiej możliwości, po prostu nie ma, żeby do słoików czegoś fajnego nie dowiązać. Można kokardkę, można koraliki, a można też drucik. I tym razem najmniejszy słoiczek z serduszkowym drucikiem skradł moje serce. Jak zwykle króciutką listę produktów, które użyłam do zrobienia tych słoików, zamieściłam w opisie filmu. Zostawiam Was jeszcze na chwilę z moimi słoikami. Sama się żegnam, dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.